Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym kręcimy film o orzechu włoskim, który możecie zaobserwować na drugim, może trzecim planie. Chciałem też się Wam na wstępie wytłumaczyć, dlaczego nie kręciłem filmów przez kilka ostatnich tygodni. Miało to podłoże zdrowotne z tego względu, że przeszedłem operację oka i przedtem to przeszkadzało mi w koncentracji, po prostu wymienili mi obiektyw. Także po naszemu to się chyba nazywa jaskra, katarakta, czy w każdym bądź razie już jest wszystko dobrze, widzę normalnie. Przedtem mnie to strasznie dekoncentrowało i też myślę, że poza a la Piraci z Karaibów nie wyglądała odpowiednio na filmach. Ale w każdym bądź razie teraz już jest dobrze. A teraz przejdziemy do orzecha włoskiego i juglonu. Jest to bardzo kontrowersyjny temat i dużo krąży mitów. Generalnie jeszcze kilka lat temu zielonego pojęcia nie miałem, że w ogóle taka substancja istnieje, ale w ostatnim czasie zrobiłem malutki research i dzisiaj się z Wami wynikami tego researcha podzielę. Także zapraszam na film. Jak widzicie, polska nazwa orzechu włoskich nie pochodzi od Włoch, tylko od Wołoszczyzny, krainy położonej w obrębie Rumunii, skąd orzech włoski dotarł na teren Polski. Pierwotnie nazwano go zatem orzechem wołoskim. Obecnie najwięcej orzechów włoskich produkują Chiny i Stany Zjednoczone. Podejrzewam, że o tym nie wiedzieliście. Ja też nie. Teraz wiemy. Wiele jest mitów na temat orzecha włoskiego. Czy jest on szkodliwy dla roślin w naszym ogrodzie, czy też nie. Jedno jest pewne, w okresie jesiennym tak mniej więcej właśnie wygląda pod orzechem włoskim. Straszny z niego śmieciarz, z tego orzecha. W każdym razie przez 3 sezony ja usuwałem te liście i w związku z tym, że wtedy nie orientowałem się i zbierałem te liście i wywoziłem na śmietnisko. Każdego sezonu miałem około 4 takich worków pełnych, 350-litrowych właśnie tych liści. Natomiast z tego, co się orientowałem, dużo jest właśnie filmów, jaki to orzech włoski jest szkodliwy, że wokół niego jest strefa śmierci. Ja u siebie tego nie zauważam. Jest tutaj troszkę roślin. Roślinki sobie rosną normalnie, różne gatunki. Nie widać wokół niego strefy śmierci. Na pewno w sezonie jesiennym, jak widać, jest strefa śmieci, gdzie orzech zrzuca dużo tych liści, i jest potem trochę sprzątania. W każdym bądź razie sami możecie stwierdzić. Jak możemy sobie zobaczyć na Wikipedii, juglon to substancja alopatyczna i tak dalej, generalnie szkodliwa dla niektórych gatunków roślin. Orzech czarny wydziela juglon przez korzenie. Orzech czarny to jest ten orzech, który jest, że tak powiem, bardziej groźny dla innych roślin. Oczywiście wrażliwość na juglon wykazują także zwierzęta, na przykład konie, reagują alergicznie i tak dalej. Jednakże badania przeprowadzone na Uniwersytecie stanu Ohio dowiodły, że w wyniku kompostowania liści orzecha czarnego toksyna w nich zawarta ulega rozkładowi w kontakcie z powietrzem, wodą i bakteriami w ciągu 2 do 4 tygodni. Przy utrudnionym dostępie do powietrza w glebie rozkład trwa do 2 miesięcy. Kompost orzecha można testować, sadząc w nim wrażliwie na juglon siewki pomidorów. Także widzicie, przy utrudnionym dostępie powietrza w glebie rozkład trwa do 2 miesięcy, czyli jeżeli nachodzi okres zimowy, to do następnego okresu wegetacyjnego mamy kilka miesięcy, także szkodliwe składniki w tych liściach się po prostu rozłożą, ich nie ma. Także. I następna porcja złych liści trafia, z juglonem oczywiście, trafia do woreczka. Osobiście jestem fanem sprzątania, jak wszystko opadnie, ale cóż. Wiecie, jak to jest, kobiety. Tymczasem niech ona sobie zbiera, a ja idę pograć w gierkę. Wykonali doświadczenie, w którym glebę spod orzecha czarnego poddano 3-dniowemu suszeniu. Okazało się, że zawartość juglonu obniżyła się z
0,23 mikrograma do 0,03 mikrograma, czyli powiedzmy sobie około 8-9-krotnie. Teraz zobaczmy, co to jest mikrogram. Mikrogramy się stosuje przy podawaniu małych mas rzędu. Jest to 1 milionowa grama. Natomiast jak widzicie, moja małżonka postanowiła te liście wykorzystać. A nie macie się co martwić, tataczka, pomimo tego, że worek ma około 1 metra sześciennego, czy coś koło tego, może nie mniej, to waga liści w nich zawartych nie jest zbyt ciężka. Popiół z kominka to bardzo dobra zawartość związków typu potas oraz innych. Także widzicie, wszystkie te liście ze złym juglonem trafiają do nas na warzywniak. Jesteśmy znowu na Wikipedii w dziale orzech włoski i możemy sobie tu przeczytać: orzech włoski nie wydziela juglonu w ilości wystarczającej do spowodowania jakichkolwiek zmian w otoczeniu i jest całkowicie bezpieczny dla roślin i zwierząt, a jego liście można kompostować. Wyjątkiem może być orzech włoski sadzony na pokładce z orzecha czarnego, który wydziela znaczne ilości juglonu do gleby. Generalnie linki do wszystkich tych materiałów znajdziecie w opisie. Bo ona taka silna, bo te liście takie lekkie. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj miło, temperatura 9 stopni i rośnie. Ja Wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa.